To jest gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Za kilka tygodni miną 4 lata od momentu, kiedy ostatni raz byłam w domu w Ukrainie. Wyjechałam na początku wojny i od tamtej pory nie wróciłam ani razu. Kiedy wszyscy podsumowywali kolejny rok kalendarzowy, ja zastanawiałam się, z jakim bagażem wchodzę w nowy rok swojej własnej wojny. Wojnę, która toczy się we mnie, bitwę ze strachem, z wątpliwościami, z próbą znalezienia dla siebie miejsca pod słońcem w nowym kraju i z samą sobą. Podsumowanie tych lat nie jest łatwe i na pewno nie jest pełne sukcesów. Jest pełne strat, porażek, pokory, smutku i dopiero z czasem umiejętności radzenia sobie z tym wszystkim. Te lata minęły zaskakująco szybko, a jednocześnie zmieściło się w nich tak wiele. Czasem nie mogę uwierzyć, ile strat może pomieścić tak krótki okres. Wojna zabrała ponad 10 osób z mojego kręgu znajomych, przyjaciół, kolegów i rodziny. Pod koniec zeszłego roku zginął mój kuzyn, z którym dorastałam. Jeszcze więcej znajomych w moim wieku zmarło nie na froncie, po prostu nie wytrzymały im serca. To są poboczne straty wojny, o których rzadko się mówi. Myślę o tym, że taka ilość śmierci i utraty to coś, co człowiek widzi wokół siebie dopiero w bardzo późnym wieku, wtedy, gdy życie już się domyka, a wspomnienia stają się cięższe niż teraźniejszość. Jak to możliwe, że to wszystko przyszło tak wcześnie? W zeszłym roku mój dom został dotknięty jednym z ataków. Mieszkanie ucierpiało. Opowiadałam o tym w osobnym odcinku. Kilka miesięcy później nasze osiedle uderzono ponownie. Zginęła cała rodzina, 3 osoby. Jest coś niezwykle bolesnego w tym, kiedy niszczy się miejsce, które było domem. Nie można nic zrobić, nie ma na to żadnego wpływu. Zostaje tylko silne fizyczne uczucie utraty czegoś, co kiedyś było centrum życia i bezpieczeństwa, i świadomość, że nie ma już do czego wracać. W ostatnich miesiącach w Kijowie brakuje ciepła, światła i wody. Ludzie wyjeżdżają, miasto powoli umiera. I okazuje się, że miasta umierają cicho. Prawie nikt tego nie zauważa. Przez te 4 lata śniły mi się sny o domu. Smutne, niepokojące sny, w których nigdy tam nie docieram, choć bardzo się staram. W snach jadę różnymi środkami transportu do miejsc, które mogą być domem, albo nie. I nigdy nie wiem, gdzie powinnam wysiąść. Ciągle boję się, że przegapię właściwy przystanek. Jadę pociągami, samochodami, metrem, nawet windą, która porusza się w niekontrolowanych kierunkach. I zawsze coś mnie powstrzymuje. Albo transport się nie zatrzymuje, albo ja nie potrafię wysiąść i jadę dalej, drogą bez końca, bez punktu przyjazdu. Ostatnio śniło mi się, że jadę metrem do Kijowa, ale nagle pociąg wyjeżdża z miasta i jedzie ulicami mojego małego miasteczka z dzieciństwa. Za oknem widzę czarne, spalone domy i drzewa, zwęglony budynek szpitala, w którym pracowali moi rodzice, i wszędzie brudny, szary śnieg i żadnych oznak życia. Innym razem śniło mi się, że mam gości, ale nie mam domu. Wszyscy siedzą przy stole na ulicy, wokół jest mnóstwo śniegu i bardzo zimno. Stół prawie zasypany, ale atmosfera ciepła i wesoła. Podaję gościom świeże truskawki i wiśnie. Jedyne jedzenie, jakie mam. Śnieg pada na te truskawki, a goście śmieją się z jakiegoś żartu. Przez 4 lata miałam wiele takich snów. Dom zawsze był poza zasięgiem. Dom, którego nie ma, to metafora tych długich i jednocześnie bardzo krótkich lat. Czasem, kiedy ktoś pisze mi tu w komentarzach, zabieraj się stąd, przypomina mi się ten internetowy mem. Homeless, go home. Jakby można było wrócić do miejsca, którego już nie ma. Wchodząc w 5. rok wojny, wiem jedno.
Może nie ma nowego domu w nowym miejscu, ale na pewno wiem, że starego już nie będzie. I jeszcze jedno zrozumiałam przez te lata. Dowiedziałam się bardzo dużo o sobie, o innych i o świecie. Świat był zły i niesprawiedliwy. I taki był zawsze. Ale wielką siłą jest świadomość, że mimo tego można żyć dalej, że można nauczyć się nieść tę wiedzę bez rozpaczy i że nawet w takim świecie da się odnaleźć radość w prostych rzeczach. Jeśli też jesteście w drodze, nie jesteście sami.